Zwycięstwo życia czy aborcyjny amok? No tak, proszę Państwa, 24 czerwca na świętego Jana minęło 2 lata od wielkiej, ważnej, sławnej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Dobbs. Polacy raczej nie wiedzą, co to jest Dobbs, ale w Ameryce każda sprawa dostaje taką nazwę od tych, którzy są stronami. Najważniejszym elementem tej sprawy było podważenie i ostateczne orzeczenie, całkowicie unieważniające stare orzeczenie Roe kontra Wade. No i tu już więcej wiemy, ponieważ w 1973 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podjął taką decyzję, że praktycznie każda kobieta może dokonać aborcji, dopóki dziecko nie może przeżyć samodzielnie poza jej łonem, co wówczas określano na 24 tygodnie, no a w szczególnych przypadkach również później. To było narzucone przez układ sądowniczy wszystkim stanom, czyli praktycznie odgórnie, przymusowo i nie można było niczego zmienić. W efekcie zginęło, szacuje się, około 65 milionów dzieci przez wiele, wiele lat. Było to praktycznie nie do ruszenia. No i nagle okazało się, że jednak decyzja sądu to unieważniła. Ale proszę Państwa, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie zakazał aborcji. Oni zrobili coś innego. Oni przekazali decyzję władzom stanowym, czyli wrócili do demokracji, ponieważ sąd to jest 9 osób powołanych i to najczęściej z klucza partyjnego. Natomiast władze stanowe, a u nich każdy stan funkcjonuje praktycznie jak niezależne państwo, chociaż podlega pod również prawodawstwo federalne, każdy stan ma swoje władze wybierane w demokratycznych wyborach i każdy stan, właśnie słuchając głosu tych przedstawicieli swoich obywateli, może podjąć decyzję, jak ma wyglądać sprawa aborcji, czy ma być dopuszczalna, czy nie. No więc ku czym cała batalia zaczęła się na poziomie tym niższym stanowym. Oczywiście bardzo dużo dzieci zostało uratowanych. Dzisiaj szacunki naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych mówią, że rocznie około 200 tysięcy dzieci przeżyło. To jest bardzo dużo. Ale proszę Państwa, różnie to się w różnych stanach rozłożyło. Polak to trochę się może gubi, tych stanów jest bardzo dużo, ale powinniśmy wiedzieć, że mniej więcej połowa stanów albo mocno ograniczyła te aborcyjne prawa, albo po prostu ich zakazała aborcji całkowicie, albo wiele z nich wprowadziła tak zwaną ustawę o biciu serca. Tutaj był pierwszy Teksas, czyli jak dziecku bije serce i można to zbadać, wykazać, to nie jest takie trudne, no to każdemu człowiekowi bije serce, nie można w tym momencie również zrobić krzywdy dziecku. To działa również niesamowicie edukacyjnie, więc proszę Państwa, wiele stanów zakazało, w niektórych stanach nawet ponad 90% aborcji było mniej w ciągu tego czasu. No, biskupi amerykańscy mówią, to była modlitwa nasza, wieloletnia. A ja mówię, to był też ten moment, kiedy Matka Boska Częstochowska w swojej kopii i wyprawie od oceanu do oceanu stanęła pod kolejnymi placówkami aborcyjnymi w Ameryce. To był 2013 rok. No i później również podczas Marszu dla Życia pod Sądem Najwyższym, otoczona kochającymi ludźmi o otwartych sercach, którzy błagali o pomoc w obronie życia. Tak czy inaczej została podjęta bardzo ważna decyzja i to stało się taką przesłanką, która jednak jest cały czas kontestowana. No bo proszę Państwa, to się wydarzyło wtedy, kiedy do władzy doszli demokraci. A demokraci popierają aborcję, więc jest to pewien rodzaj ironii. Oni rządzą, a tymczasem coś zupełnie odwrotnego.
W związku z czym przedstawiciele władz, właśnie demokraci, doszli do wniosku, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby podważyć tą decyzję Sądu Najwyższego. No i szukano naprawdę jakichkolwiek dziur w prawie. Wymyślono, że na przykład jednostki wojskowe podlegają prawu federalnemu, są w wielu miejscach, w związku z czym może w jednostkach wojskowych. I to próbowano robić przez dłuższy okres czasu. Ostatnio okazuje się, że to jednak im nie wyszło. Potem był pomysł, żeby stawiać takie kontenery aborcyjne na terenie parków narodowych. No tam rodziny jeżdżą, bo to są piękne miejsca, żeby dzieciom pokazać, jak naprawdę wygląda przyroda Stanów Zjednoczonych. To są najpiękniejsze miejsca chronione i w tym chciano wykorzystać fakt, że parki narodowe należą do systemu federalnego, czyli robić tam aborcję. No, ludzie byli oburzeni, no i to tak chyba też im do końca nie wyszło. No ale w Stanach, w zależności od tego, kto tam ma władzę, no to tak było. Są stany, które zakazały aborcji, ale tak jak mówię, mocno ograniczyły, a są stany, które poszły na całość, czyli na przykład Nowy Jork czy San Francisco, aborcja aż do urodzenia, nawet w trakcie porodu, a jak dziecko urodzi się chore, no to można tego nie nazywać aborcją, ale w zasadzie to też należy je skasować. Także proszę Państwa, to już jest jakiś aborcyjny amok, ponieważ nie chodzi o to, żeby była aborcja tam do 12, 14, 16, 24 tygodnia, tylko chodzi o to, żeby ona była totalna, żeby dziecko można było zabić z jakiegokolwiek powodu, w jakimkolwiek czasie, no po prostu na zasadzie, że ja tego chcę. A lekarz miałby to wykonać, no w związku z czym zaczęły się próby zmuszania szpitali, no i zaczęły się próby posługiwania się pieniędzmi od amerykańskiego podatnika, żeby to wszystko sfinansować. Proszę Państwa, w polskich propozycjach też pojawia się finansowanie służby zdrowia w wymiarze aborcyjnym z kieszeni naszej, na naszych podatków, w związku z czym to nie jest żadna nowość. Tutaj są duże podobieństwa. No i proszę Państwa, kiedy już doszło do wyborów tych uzupełniających w Stanach Zjednoczonych, czy teraz, kiedy już zaczyna być coraz większe napięcie przed wyborami prezydenckimi, które mają być w listopadzie, okazuje się, że Partia Demokratyczna stawia na aborcję jako na główną tezę, jako główny cel i próbuje na tym budować przyszłość. Dla mnie to jest zadziwiające, to jest jakiś aborcyjny amok, ponieważ jak można budować przyszłość, kiedy nie będzie dzieci? Jak można budować przyszłość, dając ludziom prawo do zabijania dzieci? W ogóle kogokolwiek zabijania. W jaki sposób można budować przyszłość i walczyć o władzę, kiedy się żąda braku szacunku dla człowieka od momentu, kiedy on zaistniał. No i w tym momencie otwierają się najrozmaitsze dyskusje, ścieżki, wchodzi taka ostra polityka. No i proszę Państwa, prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, mówi, że jest katolikiem. No ale pomimo tego, że jest katolikiem, lansuje taką właśnie totalną aborcję. No dużo ludzi się zastanawia, czy on w ogóle wie jeszcze, co mówi, ponieważ jego stan zdrowia jest naprawdę bardzo niepokojący i demencja postępująca, ale deklaruje się przez cały czas, od momentu, kiedy kandydował do momentu, kiedy go wybrali i przez te lata, kiedy jest u władzy, jako gorący zwolennik aborcji. Proszę Państwa, i on mówi, że jest katolik i przystępuje do Komunii Świętej. Biskupie mówią mu, że mu nie wolno, bo podlega jest komunice. No ale oczywiście polityka rządzi i w tym momencie zawsze się jakoś tak da to ustawić, że Biden po prostu myśleć ani pociągnięty być do jakichś konsekwencji jako człowiek wierzący, którym ponoć jest, po prostu nie jest. I takich przykładów jest więcej, one są niesłychanie gorszące. No ale proszę Państwa, co teraz? Teraz większość obywateli Stanów Zjednoczonych zaczyna dostrzegać, że coś tu nie gra.
No bo proszę Państwa, dla Amerykanów najważniejsze jest liberty. Liberty to znaczy wolność. Wolność obywatela, który może mówić to, co myśli, może głosić to, co myśli, może swoje programy, swoje poglądy lansować i to mu zapewnia konstytucja. Tymczasem okazuje się, że jeżeli jest wierzącym chrześcijaninem, już nie tylko katolikiem, jakimkolwiek chrześcijaninem, i jeżeli mówi nie dla aborcji, to należy go zamknąć do więzienia. Tak, proszę Państwa. Starsza kobieta, która śpiewała psalmy pod placówką aborcyjną, do więzienia. Ojciec dużej rodziny, który w zasadzie nie zrobił niczego przeciwko prawu, no próbowali go wsadzić do więzienia. Napady na placówki, które pomagają kobietom, które są bardzo często prowadzone przez parafie, ale nie tylko, przez różne organizacje. Absolutnie nikt nie widzi, że w ogóle były jakieś napady, że jakiś problem, że kogoś pobito. No tak po prostu ciche zezwolenie na takie zachowania. I to pokazuje, że nie chodzi o kobietę, bo nie chodzi o to, żeby jej pomóc, tylko chodzi o to, żeby ta wolność wyrażała się w możliwości zabiciu dziecka. No i oczywiście na to się nakłada Zielony Ład, gdzie dziecko zostawia ślad węglowy, gdzie powinno być nas mniej, gdzie to wszystko ma ponoć stworzyć zagrożenie dla całego świata. No i po prostu Amerykanie, którzy widzą te zagrożenia, mówią chwileczkę, chwileczkę. Jeżeli kogoś sadzają do więzienia za poglądy, jeżeli działa cenzura, jeżeli policja mnie nie broni, jeżeli naszych przywódców, na przykład byłego prezydenta Trumpa, pierwszy raz w dziejach byłego prezydenta, oskarża się i to w sprawie, która jest po prostu zupełnie spreparowana i niekompetentnie to wszystko jest robione. Więcej musiano zmienić prawo, żeby ona była nadal aktualna, bo już kiedyś to ona była w sądzie. No, krótko mówiąc, polityka rządzi i sądami, i tym wszystkim, co się dzieje. Więc jeżeli można Trumpa wsadzić do więzienia, to można i mnie wsadzić do więzienia. Każdego z nas można wsadzić do więzienia, bo nie mamy już wolności, bo nasza wolność została zanegowana. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu Amerykanów popiera właśnie Trumpa jako kandydata na kolejnego prezydenta i to niezależnie od tego, co oni w sądownictwie wyprawiają. I dlaczego tak wielu Amerykanów jest przekonanych o tym, że trzeba chronić życie. Jesteśmy świadkami wielkiej batalii i ciekawe, jak ona się skończy, ale myślę, że właśnie to poczucie, że człowiek ma prawo do wolności sumienia, do wolności wygłaszania swoich poglądów, chociaż czasami bywają kontrowersyjne, że nie można z tego powodu, że on jest innego zdania, robić z niego terrorysty, tak jak to się robi wobec wielu proliferów w Ameryce. To wszystko zwraca się w pewnym momencie przeciwko tym, którzy to produkują. Ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jakie to podobne do Polski. My mamy też pewne doświadczenie, kiedy walczyliśmy o prawdę, o życie, o godność człowieka. A dzisiaj próbuje nam się wmówić, że wolnością jest właśnie aborcja. No i czy damy sobie wmówić to wszystko, czy będziemy trzymali się tego fundamentu, który udało nam się wypracować, od tego zależy przyszłość. Bo jak nie będziemy mieli dzieci, no to tej przyszłości nie będzie. A przyrost naturalny Polski jest podobny, bardzo blisko, do przyrostu naturalnego Włoch, gdzie jest ogłoszony totalny alarm, ponieważ 1,2 dziecka na kobietę i co roku mniej, to jest po prostu alarm dla narodu, ponieważ za parę lat tego narodu po prostu nie będzie. Przyjdą po nas inni ludzie. Więc my musimy się zastanowić, co robimy i czego chcemy. Proszę Państwa, zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl. Tam znajdziecie Państwo dużo bieżących, ciekawych informacji, no i można z nich korzystać.
po to robimy, żebyście mogli na nią wejść. Mamy też swoją stronę na Facebooku i na innych mediach społecznościowych. Ona się nazywa Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia. Możecie Państwo tam wchodzić. Jest dużo wejść, dużo osób upowszechnia nasze posty. Ostatnio ponad 1 milion postów jest upowszechnianych w ciągu 28 dni. To już jest jakieś oddziaływanie społeczne. Dziękujemy za nie i prosimy o więcej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.